Siemanko, z początkiem roku otrzymuję mnóstwo pytań, jaką kupić tokarkę, szczególnie chodzi Wam o takie małe tokarki stołowe, ale też i o niektóre większe modele, dlatego w dzisiejszym odcinku odpowiem na to pytanie. Zaczynamy od maszyn najmniejszych i najtańszych. Myślę, że dobrym punktem wyjściowym będzie tokarka 350, jest to mała tokarka, można ją z biurka schować do szafy i jest to model dosyć popularny. Aktualny koszt tej maszyny to 2900. Jeżeli śledzicie moje filmy na YouTubie, no to wiecie, że te maszyny wizualnie podobne do tej obrabiarki mogą się znacząco różnić konstrukcyjnie, a także i jakością wykonania. Aktualnie Tytan 350 ma metalowe koła zębate, co jest oczywiście atutem, i przełącznik zmiany biegów. I to jest bardzo ważne, ponieważ elektroniczny napęd, który w tych obrabiarkach jest stosowany, jest bardzo awaryjny. Przede wszystkim z tego powodu, że tocząc większe średnice, potrzebujemy mniejszych obrotów, a gdy zmniejszamy obroty, to ten sterownik sobie z tym słabo radzi, a gdy nie ma skrzyni biegów, jest jeszcze bardziej obciążony. Dlatego te sterowania szybko padają. Jak nie sterowanie, to padnie silnik i najczęściej kończy się to prędzej czy później wymianą na zwykły silnik asynchroniczny z falownikiem, no chyba że do tego czasu zdążycie wybrać sobie jakąś inną, większą tokarkę. Jeżeli zastanawiacie się, jak ta maszyna pracuje, na moim kanale znajdziecie poradniki, zarówno odnośnie tego, co da się na tej maszynie wykonać, a także w jaki sposób sobie z tym poradzić, ponieważ no nie jest to tokarka przemysłowa i czasami trzeba podchodzić do tego trochę w inny sposób. Nasuwa się zatem pytanie, czy nie spróbować tokarki tego samego typu, ale innej marki. Na przykład mamy tutaj obrabiarki Vevor. W tej chwili akurat cenowo są bardzo podobne do Tytana, ale zwróćcie uwagę na to, że koła zębate są plastikowe i na zdjęciu widzimy, że nie ma zmiany biegów, nie ma mechanicznej przekładni, co sprawia to, że w pełnym zakresie całe obciążenie przenosi silnik i sterownik. I na moim kanale na pewno widzieliście film, gdzie właśnie taką tokarkę próbowałem doprowadzić do porządku. Tam też było kilka problemów, takich nietypowych, na przykład konik nie leżał płasko na prowadnicach łoża. Bo oczywiście zdarza się, że te chińskie koniki często są krzywo, za nisko, za wysoko, ale zazwyczaj na łożu leżą w jakiś normalny sposób, a tutaj było tak, że no po prostu leżał pod skosem. Nie wiem, jak to wygląda w aktualnie produkowanych modelach, być może zostało to poprawione. No to może tokarki Holzmann. Akurat nie widzę na Allegro, żeby była dostępna ta wersja poza Allegro lokalnie, ale tutaj też były różnice tego typu, że ona była często tańsza, ale na przykład miała mniejszy uchwyt trójszczękowy. No to może w takim razie warto pójść w sprawdzone marki. W podobnej cenie do Tytana 350 jest Proxon FD150. Nawet jest troszkę tańszy, ale jest to maszyna dużo mniejsza. Do takich naprawdę modelarskich prac, zresztą konstrukcyjnie ona jest bardzo delikatna. Tutaj pewien youtuber przedstawia tą maszynę i widać po prostu, jak małe ma komponenty, przez co taką maszynę się też niewygodnie obsługuje. A cena wcale nie jest jakoś tak atrakcyjna, żeby można było się dużo zastanawiać, czy wziąć takiego Proxona, czy jednak Chińczyka typu Tytan 350. No bo tych modeli bardzo zbliżonych do Tytana 350 gabarytowo jest dosyć dużo, bo praktycznie każdy producent tokarek jak Bernardo, Proma, może Cormac też, chociaż już nie pamiętam, Holzmann, praktycznie każdy taką tokarkę ma. Poza tym są jeszcze jakieś takie niszowe marki, które też ten model w swojej sprzedaży mają, ale zwracajcie uwagę właśnie na niektóre parametry, czy wykonanie niektórych elementów, bo tym się mogą różnić, a to może być istotna rzecz. Warto też zwrócić uwagę, że ten Proxon nie ma możliwości toczenia gwintów, on nawet nie ma śruby pociągowej, więc nie da się na nim toczyć przy pomocy automatycznego posuwu. Z kolei wyższy model Proxona, o nieco większym gabarycie, no jest już dużo droższy niż Tytan 350, ale chociażby aluminiowy konik, który nawet nie jest pełną bryłą aluminium, tylko odlewem, jak go zdejmiecie z suportu, to on od środka jest użebrowany, mnie osobiście nie przekonuje. Ja wiem, że są fani tej marki i te maszyny na Allegro mają bardzo dobre komentarze, no ale niestety ja osobiście wolałbym chociażby Tytana 350 niż właśnie tego Proxona. I tutaj taki tip, który ja osobiście stosuję, przyda się Wam on podczas wyboru obrabiarki, nie tylko tokarki, nie tylko tej małej, nie tylko stołowej, ale także każdej innej. Mianowicie oglądajcie jak najwięcej filmów, nie tylko w języku polskim, ale także zagranicznych, o tym, co ludzie na tych maszynach robią, w jaki sposób to wykonują i jakie osiągają efekty. W komentarzach możecie ich też zapytać o ich opinię na temat tej maszyny, ile czasu jej używają i jak się im sprawuje, czy były jakieś awarie. I potem, mając te wszystkie informacje, musicie je zmapować na to, co Wy chcecie na tej maszynie robić. Bo jeżeli jest to na przykład jakaś biżuteria, koraliki, coś takiego,
no to pewnie każda z tych maszyn będzie dla Was odpowiednia. Jeżeli to są jakieś części do modeli, które tylko wizualnie mają wyglądać, to też być może te maszyny będą ok, ale jeżeli są to jakieś precyzyjne elementy, na przykład jeszcze stalowe, no to tutaj już bym się zaczął zastanawiać, czy taka maszyna będzie wystarczająca. Jak widać, da się toczyć w stali, ale nie jest to najłatwiejszy proces, a tokarze powiedzą Wam, że to nawet nie jest tokarka, bo po prostu przy ich doświadczeniu z maszynami przemysłowymi ta robota będzie zbyt uciążliwa. Dam Wam jednak teraz jeszcze jedną zagwozdkę. Już wiecie, że za około 3000 nie macie zbyt dużego wyboru, kręcicie się wokół maszyny podobnej do Tytana 350 lub właśnie jego. Jeżeli macie coś około 5000, możecie się pochylić bardziej nad prestiżową marką, właśnie jak tam Optimum czy Bernardo, ale istnieje duże ryzyko, że te maszyny będą bardzo podobne do Tytana 350. Teoretycznie tam jest trochę lepsza obsługa konsumenta, no i chwalą się tym, że lepszą kontrolę jakości mają nad tymi produktami. Ja osobiście nie wiem, jak to jest. Był wątek na forum CNC Info, tam się dużo osób wypowiadało na temat Bernardo, na temat Optimum chyba takiego wątku nie było. W każdym razie nawet tam się włączył do rozmowy człowiek z tej firmy, który tam próbował bronić swoich racji. Jeżeli poszukacie tego postu, na pewno go znajdziecie. W każdym razie do czego dążę? Należy się zastanowić, czy przypadkiem zamiast kupować bardziej prestiżową tokarkę tego samego gabarytu, nie pójść w tokarkę większą. Nadal tokarkę stołową, już tak łatwo jej zbiórka do szafy nie schowacie, ale wydaje mi się, że to jest taka najbardziej optymalna opcja, jeżeli nie chcemy dużej maszyny, nie chcemy też za dużo wydać, czyli tokarka gabarytu Tytana 520. Tytan 520 bardzo przypomina konstrukcyjnie moją tokarkę, na której ja zaczynałem. Był to Nutol 500 czy 550, już nie pamiętam. W każdym razie jest to mniej więcej to samo. Jest to maszyna już dosyć wygodna w użytkowaniu z racji na jej gabaryty. Ma przekładnię mechaniczną, metalowe koła zębate, duży uchwyt, no stosunkowo duży jak na tokarkę stołową, 125, całkiem niezły przelot wrzeciona i na tej maszynie już naprawdę da się dużo zrobić. Ja na niej pracowałem 10 lat. Oczywiście, gdy przeszedłem z tej maszyny na tokarkę 360 na 1000, no to się zastanawiałem, jak ja mogłem na tej maszynie pracować, bo tam jednak nadal mamy do czynienia z amatorską tokarką stołową. No i nie da się robić zbyt dużych zagłębień w materiał, zbyt dużymi narzędziami pracować, trzeba na przykład na kilka razy wiercić większy otwór, żeby ta maszyna dała radę. Ale przekładnia mechaniczna i asynchroniczny silnik indukcyjny są bardzo dużą zaletą. Nie jest to tak awaryjny napęd jak w tych innych tokarkach właśnie z elektronicznym napędem, jeszcze dodatkowo bez przekładni. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na maszyny gabarytowo podobne, czyli takie jak na przykład ten Vivor czy Vevor. Gabarytowo nawet nieco większy niż Tytan 520. Chyba podchodzi nawet pod Tytana 750, ale mamy tutaj elektroniczną regulację. Podobna tokarka gościła u mnie na kanale, robiłem jej taki mały remont, no i tam możecie zobaczyć, jak to było wykonane. Co prawda ta tokarka była ściągana bezpośrednio z Chin i była tańsza niż Tytan 520, więc być może na niektóre rzeczy, co tutaj wyszły, można przymknąć oko ze względu na gabaryt. Ale takie rzeczy już musicie sami ocenić w zależności od tego, co będziecie na tej maszynie wykonywać. No i znowu, z Tytana 520 płynnie przechodzimy na Tytana 750. Jest to praktycznie ta sama maszyna, po prostu powiększona. Oczywiście ma wyższą cenę, są pewne różnice, jeżeli chodzi o konstrukcję tej maszyny, ale ogólnie w dużej mierze jest to taki właśnie większy Tytan 520. Dłuższy, trochę wyższe wrzeciono, bodajże większy przelot wrzeciona, bo chyba aż 30, zaraz zobaczymy. Przelot wrzeciona 27, no na pewno więcej niż w tamtej tokarce. Ma też mocniejszy silnik i na moim kanale również taka maszyna gościła i to kilka razy, bo raz byłem u mojego widza, raz miałem okazję przerabiać ją na CNC, więc również u mnie na kanale możecie zobaczyć, co ta maszyna potrafi i czy odpowiada Waszym warunkom. Znowu jest ta sama zasada co z innymi. Jeżeli chcecie coś lepszego, możecie próbować iść w marki premium. Są podobne maszyny u nich dostępne, ale mi się osobiście jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś z widzów lub z osób, które pytałem w komentarzach pod ich filmami, napisało mi, że na przykład miał maszynę MTP, Cormac czy jakąś inną z tych takich tańszych i potem tą samą kupił, nie wiem, z Optimum, z Bernardo i powiedział, wow, warto było dać te 5000 więcej za tą samą maszynę, bo ta naprawdę jest dużo dokładniej zrobiona, jest dużo lepszy serwis, dużo lepsza obsługa klienta, naprawdę było warto.
Zazwyczaj jest to takie umiarkowane, no jest ok, jest spoko. Tak więc tutaj możecie sami próbować zasięgać opinii osób, które takie maszyny mają, tylko właśnie chodzi o to, żeby one też miały porównanie. Bo opinia opinii nierówna, jeden powie, że Tytan 350 się do niczego nie nadaje, a inny będzie tą maszyną zachwycony, bo on sobie tam dorabia części do modeli z tworzywa i z aluminium i dla jego potrzeb to jest maszyna jak najbardziej wystarczająca. A drugi sobie wymyślił, że na tej maszynie będzie dorabiał części do samochodu, ledwo mieszczące się na tej obrabiarce i potem ma pretensje, że ta maszyna nie spełnia jego oczekiwań. A dla tych, którzy narzekają, że to są małe chińskie obrabiarki i takich nie warto kupować, a mają dużo hajsu, możecie sobie wejść na stronę Webako czy Webako, nie wiem jak to się czyta, i tam są obrabiarki za dużo większą kwotę, produkcji niemieckiej i właściwie tylko tyle mogę o nich powiedzieć, bo chyba żaden z moich widzów, takich najbliższych, z którymi dyskutowałem, nie ma takiej maszyny, ja też osobiście takiej na żywo nie widziałem. Wiem tylko jedno, gdybym miał produkować takie maszyny u nas w kraju, no to faktycznie cena by musiała być mniej więcej taka jak tutaj za te Webako, ponieważ jeżeli chcemy zrobić dobrą obrabiarkę, jak sami widzicie na moich filmach, gdy poprawiam Chińczyki, same pomiary wymagają mnóstwo czasu, wiedzy, umiejętności i sprzętu pomiarowego, a gdzie tam jeszcze reszta całej produkcji. Więc ta cena się nie bierze znikąd. I teraz przechodzimy do tokarek, które są dla mnie największym dylematem. Jest to tokarka 330 na 700. Mianowicie aktualny koszt tej tokarki to jest 12,5 tysiąca. Jeszcze parę lat temu moja tokarka 360 na 1000 z liniałami, z odczytami kosztowała 14 tysięcy. Więc ceny tokarek poszły masakrycznie do góry i z tą maszyną jest pewien problem, bo jest to taki bardzo przerośnięty Tytan 520 czy Tytan 750. Jedyny mechanizm, który tutaj jest dodany ponad tamte maszyny, to jest posuw poprzeczny. Oczywiście maszyna jest gabarytowo większa, ma większy uchwyt, większy przelot wrzeciona, dłuższe toczenie, tak, mocniejszy silnik, jest przekładnia mechaniczna, tak jak w Tytanie 520 czy 750 i to wszystko jest fajnie. Można na niej robić cięższą robotę, będzie to wychodziło dokładniej, nie będą nam detale wpadały w wydrygania. No i oczywiście możemy robić większe rzeczy, na przykład jest to fajna maszyna do małego warsztatu, gdzie trzeba dorobić jakiś właśnie ściągacz, coś poprawić po fabryce. Raczej nie do celów produkcyjnych, chociaż jak macie lekką produkcję na jedną zmianę, na przykład nie wiem, kolega wykonywał na jednej obrabiarce jakieś elementy frezowane, ale potem tam była jakaś operacja na toczenie, więc to tylko robił na tej obrabiarce i to mu zdawało egzamin. A dylemat polega właśnie na tym, że mamy tutaj stosunkowo wysoką cenę. Praktycznie mamy niewielkie alternatywy, żeby wybrać coś innego w tej cenie, co będzie miało no, takie gabaryty, a na przykład więcej funkcji. Albo ewentualnie, żebyśmy mogli dołożyć 2 czy 3 tysiące, ale na przykład, żeby już mieć zamiast przekładania kół gitary przynajmniej jakieś podstawowe biegi. Już nawet nie mówię, żeby wszystkie gwinty były na tych pokrętłach, co jest bardzo wygodne, ale żeby chociaż było kilka biegów do posuwu. A tutaj jeżeli chcemy zmienić prędkość posuwu do skrawania, no to musimy przekładać gitarę, bo tego nie ma. Jedynie z tego co widzę to jest albo nawrotnica, albo w ogóle rozłączanie śruby pociągowej. W każdym razie jeżeli chodzi o tokarkę 330 na 700 jest o niej wątek na forum CNC Info. Wszystkie linki do tych maszyn, do tych postów, o których mówię, postaram się Wam zamieścić w opisie pod filmem, tak żebyście nie musieli za bardzo szukać. W każdym razie myślę, że ta maszyna jest największym dylematem, bo kosztuje już niemało, za 13, może 15 tysięcy można się zacząć rozglądać za maszyną używaną. Z używanymi maszynami jest podobnie jak z samochodami. Zastanówcie się, jeżeli macie samochód, który kupiliście za 80 tysięcy, i zmieniacie go po prostu, bo chcecie kupić lepszy, bo się rozwijacie, to za ile sprzedacie ten samochód? Czy sprzedacie go za 10 tysięcy, jeżeli jesteście świadomi jego dobrego stanu? Bardzo wątpię. Chyba że Wam się ten samochód psuje. Pojawiają się jakieś szarpania silnikiem, coś się dzieje z zawieszeniem, nie jesteście w stanie tego naprawić. No to wtedy ta cena pewnie będzie niższa, żeby bardziej zachęcić klienta i podobnie jest z tokarkami. Jeżeli maszyna przemysłowa, która kosztuje normalnie 80 tysięcy, jest sprzedawana za 10 tysięcy, to jest prawie że cena złomu i w tym momencie należy się zastanowić, czy ta maszyna jest w ogóle zdatna do użytku. Oczywiście pamiętajcie, że Chińczyki muszą być również przez Was wyregulowane, często wprowadzane są jakieś modyfikacje, no zdarzają się jakieś poważniejsze remonty, ale szczerze muszę przyznać, że z tą tokarką miałem najmniej problemów. Ja na niej też robię dużo cięższych robót, których nie planowałem na niej robić, ale się pojawiła okazja, więc
pracuje na niej. I coś w tym na pewno jest, że im bardziej kierowana już w stronę jakichś zakładów i tak dalej, te maszyny są coraz lepiej wykonane. Więc jeżeli kupujecie maszynę używaną i musicie na przykład, nie wiem, wymienić sprzęgło, naprawić elektrykę, nie wiem, kupić nowy uchwyt, dorobić nowy imak, czy tam, nie wiem, wyregulować, czy przefrezować konik, zrobić nową pinolę, tu bym się mógł spokojnie zastanawiać, czy nie wziąć maszyny przemysłowej, oczywiście jeżeli mamy miejsce na taką, zamiast takiej maszyny Tytan 330. To jest takie logiczne, ale jeżeli są poważne awarie, pęknięty korpus, wytarte łoże, no to tutaj zaczynają się już pewne dylematy, które musicie rozstrzygnąć sami. No i teraz dochodzimy do obrabiarki, na której ja osobiście pracuję. Właśnie jest to maszyna 360x1000. Ja mam MTP. Te maszyny się w czasie zmieniały, różniły się trochę wyglądem, podzespołami. Na przykład moja ma stożek Morsa trójkę w koniku, a kolega kupił i miał już czwórkę. Tak więc nieco się to różni. Niektóre miały też inne odczyty elektroniczne, ale ogólnie mam całą serię o tej maszynie, więc nie będę tutaj za dużo opowiadał w tym odcinku. Myślę, że jest to bardzo fajna maszyna warsztatowa. Ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o obróbkę różnych gabarytów, duży przelot wrzeciona, odpowiednio dużo mocy, żeby całkiem sprawnie obrabiać stal. Można powiedzieć, że tak półhobbystycznie prowadzę na niej narzędziownię, wykonuję elementy form wtryskowych i ta maszyna się w tym celu sprawdza. Ma swoje niuanse, bo za 20 000, nie oszukujmy się, przy tych możliwościach to jest to dosyć tania maszyna, ale w mojej opinii ma bardzo dobry stosunek ceny, jakości, możliwości. I jeżeli będziemy sprytnie na tej maszynie pracować, to spokojnie ona na siebie zapracuje. I maszyna, która już bardziej służy do produkcji, do cięższej obróbki, to tokarka 410x1000. Jest to maszyna z żeliwną podstawą, to już nie są blaszane szufladki. Jest ona dosyć potężna, ma mocny silnik, duże gabaryty, ma praktycznie wszystkie zalety, które ma maszyna 360x1000, plus to, że jest jeszcze lepsza, mocniejsza. Z tego co pamiętam z rozmowy z Pawłem, wydaje mi się, że chyba do gwintów w ogóle nie trzeba zmieniać żadnych kół, bo u mnie niektóre gwinty wykonujemy na kołach 30, niektóre na 60, no i jeszcze musimy obrócić, jeżeli chcemy gwinty calowe. A wydaje mi się, że u niego ewentualnie na gwinty calowe trzeba coś zmienić, a tak no to wszystkie gwinty są do opanowania na pokrętłach, co jest naprawdę mega wygodne. Wiadomo, jest to maszyna za 40 000 i tutaj już naprawdę grubo można się zastanawiać nad obrabiarkami używanymi, maszynami po remoncie, bo w tych cenach już się zaczyna coś dziać na rynku sensownego, tak? Tutaj taka drobna uwaga, bo często takie maszyny, owszem, można znaleźć na halach produkcyjnych i sprawdzić je właściwie w jej miejscu pracy. Gorzej jak taka maszyna została gdzieś przywieziona przez handlarza i stoi na palecie. Wtedy bardzo ciężko będzie Wam zweryfikować, jak ta maszyna naprawdę pracuje i czy to jest wszystko ok. Tutaj niedawno kolega wrzucił film z poziomowania tokarki i pokazywał bardzo fajnie na tym filmie, co się dzieje z maszyną, gdy ona krzywo stoi na podłożu. Spokojnie na czujniku zegarowym można zobaczyć, o ile skręca się łoże, o ile odchyla się od osi naszego wałka pomiarowego. Tak więc to nie są jakieś żarty, to nie są jakieś wartości w mikronach. Ciężkie obrabiarki mają to do siebie, że jeżeli są niewypoziomowane, to łoże pod własnym ciężarem się skręca. Oczywiście istnieje rynek używanych maszyn stołowych, tak? Jakiś ZUCH, nie wiem, TSA 16, ale to już sami musicie ocenić, czy taka maszyna sprosta Waszym wymaganiom, bo nie wiadomo na co można trafić, nie wiadomo czy ona jest kompletna. Jest to maszyna amatorska, więc nie wiadomo czy nie była źle używana, zaniedbana. Wiadomo, niektórzy na przykład modelarze są bardzo skrupulatni, tacy pedantyczni i dbają o swoje narzędzia, ale ludzie są różni. Często są to maszyny po jakimś dziadku, która przez jakiś czas przeleżała w piwnicy. Musicie na to po prostu uważać i wziąć to pod uwagę, że można się naciąć. Pojedziecie, najlepiej taką maszynę zobaczyć osobiście. Niech Wam właściciel pokaże, jak się na niej pracuje, jakie osiąga efekty, czy jest w stanie wytoczyć na przykład średnicę pod łożysko, tak żeby pasowanie było prawidłowe. No i wtedy możecie się zastanawiać nad zakupem tego typu maszyny. O, akurat mi się wyświetlił TUM 35 w cenie właśnie mojej tokarki 360x1000. Ewidentnie widać tutaj konstrukcję maszyny przemysłowej. Bardzo solidne łoże, wielki, masywny konik, bardzo fajnie rozwiązana blokada konika na łożu, skrzynia biegów, wszystko spoko. Tylko jest to maszyna używana i nie wiadomo w jakim jest stanie. Dodatkowo mamy tutaj
stosunkowo mały uchwyt i mały przelot wrzeciona, jeżeli chodzi na przykład właśnie o maszynę 360x1000. Więc niektórych prac, które właśnie dzięki temu przelotowi wrzeciona mogłem wykonać, na tej obrabiarce nie będę w stanie zrobić, mimo że jest to maszyna bardziej solidna i mam nadzieję, że precyzyjna, o ile nie jest zużyta. Zapraszam Was do komentarzy, bo tam porozmawiamy sobie o szczegółach, możecie zadawać pytania, możecie wymieniać informacje między sobą i przedstawiać swoje opinie. Tylko pamiętajcie, jeżeli będziecie coś opiniować, żeby podawać również, co na tej maszynie robicie, jakie macie doświadczenia, żeby potem się nie okazało, że to tam kolega szwagra próbował na tej maszynie coś robić i mu tam nie wyszło, ale nawet nie wiadomo, co mu nie wyszło, bo to wtedy nie jest taka miarodajna opinia, wręcz może być nawet krzywdząca. A teraz na ekranie wyświetlają się Wam filmy, które są związane właśnie z maszynami, o których Wam opowiadałem. Zachęcam do ich kliknięcia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!